Cześć, to jest kolejny odcinek z prezentacją starych odkurzaczy. Dzisiaj chciałbym pokazać jeden z moich ulubionych i chyba najciekawszych eksponatów. Bardzo się ucieszyłem, kiedy go znalazłem. To jest prawdopodobnie w tej chwili najstarszy, a w każdym razie na pewno jeden z najstarszych eksponatów w mojej kolekcji. To niemiecki przedwojenny odkurzacz Progress, model P2. Wydaje mi się, że dzisiaj nie są to już często spotykane urządzenia, nawet na niemieckich stronach internetowych z zabytkami techniki. Znalazłem ich tylko kilka. Ciekawy opis tego odkurzacza znajduje się na przykład na stronie Deutsches Kunststoffmuseum, czyli niemieckiego Muzeum Tworzyw Sztucznych, którego eksponaty przechowywane są w Oberhausen, w miejscowości Oberhausen w północnej Nadrenii Westfalii. W każdym razie w zbiorach tego muzeum widziałem dwa takie odkurzacze. Można tam w galerii obejrzeć sporo ich fotografii. Z zamieszczonych tam informacji dowiedziałem się, że ten odkurzacz jest wykonany z tak zwanego fenoplastu, czyli tworzywa sztucznego na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej. O historii tego rodzaju materiałów stosowanych w produkcji przemysłowej od początku pierwszej czy drugiej dekady XX wieku można sporo przeczytać w Wikipedii. Projekt tego drugiego modelu odkurzacza Progress powstał podobno w roku 1929, czyli ten konkretny egzemplarz pochodzi zapewne z wczesnego początku lat 30. Obudowa powstała w firmie Presswerk, spółka akcyjna, a sam odkurzacz jako taki wyprodukowany został w zakładach Mautz i Pfeiffer Elektroapparatenbau, czyli w tłumaczeniu wytwórnia aparatów elektrycznych w Stuttgarcie. Firma Progress istnieje zresztą nadal. Na jej oficjalnej stronie internetowej można znaleźć zarys historii. Jest tam m.in. mowa o założeniu firmy w Stuttgarcie w 1921 roku, o początku produkcji odkurzaczy w roku 1926 i o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa w okresie powojennym. Ten eksponat jest więc świadectwem pierwszego etapu działania firmy Progress i myślę, że w ogóle początków rozwoju odkurzaczy elektrycznych. Do historii wrócę jeszcze nie raz, ale żeby nie zanudzać, teraz powiem parę słów o samym odkurzaczu i o jego ciekawostkach. Ten odkurzacz jest naprawdę w całkiem niezłym stanie. Nawet ten, który widziałem na stronie muzeum, był chyba w trochę gorszym stanie. Miał tutaj bardziej zniszczoną tą skórzaną rączkę. Na jednym z kółek brakuje w tej chwili ogumienia, ale mam to ogumienie. Ono musiało po prostu spaść i pewnie leży gdzieś tam obok regału. Założę je, ale to nawet fajnie, bo można teraz zobaczyć sposób, w jaki ta guma była na kółku zakładana. Przede wszystkim jednak chciałem zwrócić uwagę na znajdujące się na obudowie tego odkurzacza napisy, bo one są w sumie dosyć ciekawe. Na tylnej części znajduje się na górze tabliczka znamionowa. Tutaj jest logo zakładów Mautz i Pfeiffer, oznaczenie odkurzacza typ P2, jest numer seryjny, moc 260 W i napięcie robocze 200-220 V. Obok przełącznika tabliczka z napisami niemieckimi Aus ein, czyli odkurzacz wyłączony, włączony, ta wspomniana już skórzana rączka i dalej z przodu odkurzacza na górze, na górnej części obudowy metalowa tabliczka z logo ze skrótem RDH. To można dosyć często spotkać na starych niemieckich urządzeniach gospodarstwa domowego. Ten skrót oznaczał Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine, czyli w takim dowolnym tłumaczeniu Związek Niemieckich Kół Gospodyń Domowych w Rzeszy. Tej nazwy nie należy kojarzyć z III Rzeszą, ponieważ organizacja o tej nazwie powstała znacznie wcześniej. Jej historia sięga jeszcze końca XIX wieku. Jako Związek Niemieckich Kół Gospodyń Domowych została oficjalnie zarejestrowana w 1905 roku, a wspomnianą wcześniej pełną nazwę przyjęła w roku 1924. Pokażę tu może przy okazji takie znalezione w Wikipedii zdjęcie ze zjazdu gospodyń domowych właśnie w roku 1924, kiedy ta organizacja powstała jako Związek Niemieckich Kół Gospodyń Domowych w Rzeszy i pod tą nazwą istniała do roku 1935, czyli krótko po objęciu władzy przez nazistów, a kilka lat po dojściu Hitlera do władzy została włączona w struktury Deutsches Frauenwerk, czyli tak zwanego dzieła niemieckich kobiet.
Jako ciekawostkę przeczytałem, że to charakterystyczne logo zostało zaprojektowane przez graficzkę Helenę Neumann około roku 1914, czyli już ponad dobre 100 lat temu, na potrzeby Związku Gospodyń Domowych w ówczesnym Królewcu Königsbergu, czyli dzisiejszym Kaliningradzie. Archiwalne zdjęcie ze zjazdu kobiet, które pokazywałem, powstało właśnie w Królewcu w 1924 roku. To logo jest zresztą do dzisiaj w użyciu. Korzysta z niego w nieco tylko zmienionej formie z inicjałami DHB, Niemiecki Związek Zawodowy Osób Prowadzących Gospodarstwa Domowe. To taka ponad stuletnia historia jednego znaczka na jednym starym odkurzaczu, który powstał, które to logo powstało w mieście kompletnie zniszczonym podczas wojny, a od zakończenia wojny już nawet nie należącym nawet do Niemiec. Teraz tak nawiasem mówiąc, zastanawiam się, że nie wiem, co pod tym logo RDH oznacza numer 217. Postaram się troszkę o tym poczytać i postaram się o tym przy jakiejś innej okazji opowiedzieć. Na pewno będę jeszcze pokazywał wiele urządzeń, które ten symbol mają na obudowach. Jeszcze jedno logo, na które chciałem zwrócić uwagę, jest wytłoczone tutaj na górze przedniej części tego odkurzacza. Jest to logo z inicjałami VDE. Rzecz bardzo często spotykana na niemieckich urządzeniach i na starych, i na nowych. Ten skrót oznaczał pierwotnie Verband Deutscher Elektrotechniker, czyli Związek Niemieckich Elektrotechników. To była organizacja powstała w roku 1893 w Berlinie, a jednym z pierwszych członków zarządu tej organizacji był Georg Wilhelm von Siemens. Wiem, że od 1998 roku organizacja działa pod nazwą Związek Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej czy informatycznej i jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie. Należy do niej cały szereg różnych znanych elektrotechnicznych firm. Byłoby nawet zresztą sensowne zrobić o niej oddzielne nagranie, bo w końcu jest to kawał historii przemysłowej. Poniżej, tutaj pod logo VDE, powinna znajdować się jeszcze jedna tabliczka, której zarysy widać. Ona niestety kiedyś widocznie odpadła. To była taka trójkątna tabliczka metalowa z czerwonym napisem Progress i pod spodem model drugi. Zdjęcie tej tabliczki można zobaczyć na wspomnianych fotografiach w zbiorach niemieckiego Muzeum Tworzyw Sztucznych. One są dostępne w internecie, może w opisie do tego filmu zamieszczę link, nie chcę ich tutaj bez pozwolenia właścicieli wykorzystywać. No dobrze, myślę, że to wystarczy na razie o napisach, o budowie, o historii tego odkurzacza. Teraz to, co najciekawsze, czyli po prostu do niego zajrzyjmy. Najpierw obejrzę worek. Przyznaję, że nie wiem, czy ten worek jest oryginalny, nie widzę na nim żadnych napisów. Wydaje mi się, że na zdjęciach, które widziałem w niemieckim Muzeum Tworzyw Sztucznych, ta wewnętrzna metalowa obejma była troszeczkę inna. Tutaj ta guma też wydaje się być w podejrzanie dobrym stanie. Myślę, że jednak ten worek w którymś momencie został wymieniony. Nie wiem, przy okazji kiedyś sprawdzę, czy pasują tutaj na przykład worki od starych polskich odkurzaczy z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, czy od późniejszych Zelmerów. Sam odkurzacz jest w bardzo dobrym stanie. Nie wymaga jakiegoś większego czyszczenia. Ja go oczywiście tutaj szmatką przetrę, ale nawet nie ma w nim zbyt wiele kurzu. Najwyraźniej był urządzeniem bardzo zadbanym. Najciekawsza dla mnie sprawa to jest oczywiście pytanie, czy w tym odkurzaczu nadal znajduje się oryginalny niemiecki silnik z początku lat 30. Zaraz zobaczymy. Te śruby nie wyglądają na to, aby były często odkręcane. W każdym razie na pewno żadnej nie brakuje, tak jak to często jest w przypadku innych odkurzaczy z mojej kolekcji. Także zaraz zobaczymy.
Wygląda na to, że jest to cały czas oryginalny silnik z takim nietypowym rozwiązaniem, którego do tej pory nie widziałem. Trzymany tutaj, amortyzowany przez 4 sprężyny przymocowane do obudowy. Wydaje mi się, że do jego wyjęcia nie potrzeba nawet narzędzi, wystarczy zdjąć te sprężyny i wtedy będzie można cały silnik wysunąć z obudowy. Tak. Może wyjdzie. Na silniku nie widzę żadnych oznaczeń, ale on jest tak dobrze dopasowany do tego odkurzacza. Niestety nie ma nigdzie logo producenta, nie ma nigdzie daty produkcji. Natomiast sam silnik wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zaraz go troszeczkę przeczyszczę. Sprawdzę szczotki. Myślę, że jest to jednak oryginalny silnik z zakładów Mauzi Pfeiffer z początku lat 30. Ok, wyczyszczę troszkę ten silnik, a wykorzystam do tego, nie wiem czy to widać, stary polski odkurzacz Gamma 2, chyba z 1965 roku. To nawet fajne, że takie stare urządzenie służy do czyszczenia urządzenia, które jest o kolejne 30 lat starsze od niego. Szczotki już są dosyć starte, ale myślę, że jeszcze je zostawię. Ja je sobie później pomierzę i postaram się dorobić zapasowe, to nie będzie jakiś większy problem. Tutaj w 2 miejscach troszeczkę niepokoją mnie takie sztywne i nadkruszone kable. Można by je oczywiście wymienić na nowe, ale tak długo jak możliwe postaram się zachować oryginalne. Spróbuję te miejsca po prostu zabezpieczyć taśmą izolacyjną. Mam nadzieję, że to na razie wystarczy. Tak jak mówię, gdyby pojawiały się tutaj dalsze zniszczenia na kablach, ich wymiana nie powinna być większym kłopotem. Zdejmę wtedy tą metalową obudowę silnika, żeby dostać się tutaj do tych połączeń. No a tutaj to już jest tylko kwestia odkręcenia śrubek. Dobrze, myślę, że po takim bardzo króciutkim przeglądzie możemy ten odkurzacz z powrotem złożyć. Możemy założyć z powrotem 4 sprężyny, które trzymają ten odkurzacz. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ciekawe, czy ono gdzieś w jakichś innych odkurzaczach zostało w późniejszych latach wykorzystane. Jeżeli znacie odkurzacze z takim mocowaniem silnika, bardzo proszę o informację. Ciekawi mnie też, jak wygląda to w innych modelach odkurzaczy Progress z późniejszych lat. Niestety nie mam żadnych
ale jeżeli zdobędę, zobaczę, czy to mocowanie silnika nie wymagające w ogóle żadnych narzędzi przy demontażu sprawdziło się i czy było stosowane w kolejnych latach. I ostatnia. O, ta była dużo łatwiejsza do założenia. Zrobię jeszcze zdjęcie tego mocowania, bo ono jest naprawdę fajne i ciekawe. Ok, zakładam pokrywę. W środku jest czysto. No. Zdjęcia i nagranie filmowe niestety nie oddaje tego fantastycznego zapachu starych urządzeń, które wydobywa się z odkurzacza. Takie może trochę zmieszane ze starym kurzem, ale przyznaję, że to jest coś, co uwielbiam przy wszystkich pracach remontowych. Tutaj jest troszkę, widać jakiejś białej farby nachlapane. Usunę to rozpuszczalnikiem, ale wolę najpierw poczytać, jakie rozpuszczalniki można stosować w przypadku fenoplastów. Nie chcę uszkodzić obudowy. Worek wytrzepię za oknem, żeby tutaj nie nakurzyć. Wchodzi idealnie, więc nawet jeżeli nie jest oryginalny, to jest bardzo dobrze dopasowany. No i przyszedł czas na wypróbowanie działania tego odkurzacza od poprzednich właścicieli, o których zresztą zaraz opowiem. Wiem, że ten odkurzacz działa. W zestawie był do niego kabel. To nie jest oryginalny niemiecki przedwojenny kabel, to jest polski kabel, tak zwany pospolicie kabel od Prodiża, czyli typowy kabel do starych urządzeń gospodarstwa domowego, stosowany też w żelazkach czy właśnie w odkurzaczach. On tutaj bardzo dobrze pasuje. Odkurzacz powinien być teraz wyłączony. I spróbuję go włączyć. Muszę przyznać, że ten odkurzacz działa naprawdę dobrze. Jak na te 260 W całkiem nieźle ciągnie. Chodzi chyba równo. Jeżeli słyszycie jakieś niepokojące dźwięki, dajcie mi znać. Także jestem zadowolony i myślę, że ten przegląd bardzo wyjątkowego przedwojennego odkurzacza Progress model drugi z początku lat 30. jest udany. Odkurzacz na pewno będzie ładnym dodatkiem do kolekcji. A co jakiś czas po jakichś tam próbach czy prezentacjach jego działania będę go rozkręcał, żeby sprawdzić, żeby go przeczyścić, czy sprawdzić, jak wygląda silnik, jak wyglądają szczotki. Oryginalnych akcesoriów do tego odkurzacza niestety nie mam. Kiedy go kupowałem, była tam rura, ale na pewno nie przedwojenna. Były takie dwie, szczotka i ssawka. One mogą być oryginalne, aczkolwiek nie wiem, nie jestem w stanie porównać, ponieważ nie widziałem zdjęcia oryginalnych akcesoriów tego odkurzacza. Natomiast chciałem krótko wrócić do historii tego konkretnego egzemplarza. Kupiłem go w Warszawie, odebrałem od sympatycznych właścicieli na warszawskim Żoliborzu, zresztą jednej z najładniejszych stołecznych dzielnic. Dowiedziałem się, że należał do ich zmarłej ciotki, a ciotka po wojnie mieszkała przy ulicy Chmielnej, przez okres PRL-u noszącej nazwę ulicy Rutkowskiego. Zresztą to taka uwaga dla tych, którzy nie są z Warszawy. Chmielna to taka jedna z najbardziej tradycyjnych, w cudzysłowie, warszawskich ulic, słynąca do dzisiaj z kultowej ulicznej orkiestry z Chmielnej. Ciekawi mnie, skąd ten niemiecki przedwojenny odkurzacz w ogóle wziął się w Warszawie.
Mógł oczywiście trafić do Warszawy jeszcze przed wojną, ale pozostaje pytanie, czy w takim wypadku ocalałby z wojennej zawieruchy, czy ocalałby z powstania warszawskiego. Może trafił raczej do Warszawy po wojnie, przywieziony przez tak zwanych szabrowników, którzy rozkradali po niemieckie mienie w powojennej zachodniej Polsce, czy na terenie dawnych Prus Wschodnich i sprzedawali swoje łupy na bazarach, między innymi w Warszawie, może na przykład na słynnym niegdyś warszawskim bazarze Różyckiego na Pradze i może tam właśnie kupiła go ciotka osób, od których z kolei ja kilkadziesiąt lat później odkupiłem ten odkurzacz. No, tego się nigdy nie dowiemy, ale na pewno to małe urządzenie swoje widziało i gdyby mogło, pewnie opowiedziałoby o wielu, kto wie, czy nie, jakichś tragicznych historiach. I myślę, że to właśnie jest w starych sprzętach najciekawsze, ponieważ zawsze pozostawiają one pewne pole do domysłów. Tyle na dzisiaj o kolejnych ciekawych odkurzaczach i związanych z nimi historiach. Postaram się odpowiedzieć już niedługo. Postaram się też pokazać kilka kolejnych eksponatów. Na przykład ten odkurzaczyk Gamma, który posłużył do wyczyszczenia starego odkurzacza Progress Model 2 z początku lat 30. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.